Dobra, powiedz ty, ja potem przyjdę, bo to jest bez sensu. Ale ogarnęliśmy jedną rzecz, że producent kłamie. No od tego trzeba zacząć. Niech się cieszą. Niech się cieszą. Cześć, jak pewnie sami wiecie, życie offroadowca wiecznie jest połączone z jakimiś gadżetami. Oto gadżecik na daszek, gadżecik na koło albo coś do środka. Chcemy teraz Wam przedstawić kilka fajnych gadżetów, które naszym zdaniem są przydatne dla offroadowca. Tym samym zaczynamy nową serię na szlaku gadżetów. Zobaczcie, co dzisiaj. Pierwszą rzeczą, którą pewnie już zobaczyliście, bo wrzucałem relację, że zacząłem testować takie coś, to mamy. To jest All Powers i zaczęliśmy się tym bawić, testować. Na razie sprawdziliśmy podstawowe rzeczy, tak, czyli drona, telefony i takie tam inne. Ale ogarnęliśmy jedną rzecz, że producent kłamie. Bo napisał tu, że tu jest 600 W. A tak naprawdę kłamczuszek, a tak naprawdę targa 800 W. Nawet 850. Więc tutaj jest, ale spoko, rozumiem, zabezpieczenie. W tę stronę lepiej w tę stronę niż w drugą stronę. Co poza tym? Ile ona się czasu tam ładowała, jak testowałeś? Tak z gniazdka? Około 1,5 godziny. Pierwsze testy. A z panelem jakieś 2 godziny do pełna, ale dopiero zaczynaliśmy testować. Co zdążyliśmy podłączyć poza takimi standardowymi rzeczami? No dobra, telefony, te wszystkie rzeczy na USB działają, nie ma problemu. Pytał nas ktoś o ekspres do kawy kapsułkowy. Niestety to małe urządzenie tego nie pociągnęło. To jest malutkie, bo to jest takie, widzicie, weźmy rozmiar telefonu, nie? To jest generalnie wielkości 10-calowego tabletu. Tutaj jest 10-calowy tablet. I tak, nie pociągnęło ekspresu kapsułkowego twojego, mojego zwykłego też nie pociągnęło. Ciągnęło bez problemu suszarkę do włosów. Ale to ze względu na charakterystykę elektryczną tego urządzenia. Tak, tak samo jak każdy inny wentylator dmuchawy pociągnąłby do momentu, w którym jest w stanie to uciągnąć. Zaczynamy dopiero te testy. Zobaczymy, co ciekawego nam się uda jeszcze do tego podłączyć, ale póki co ładowanie, rozładowanie jest spoko. Ja nawet próbowałem na tym chwilę popracować i mojego laptopa tak naprawdę przez 8-godzinny dzień pracy ciągnęło bez problemu. To jest urządzenie w opcji jednodniowej, czyli jeden dzień powiedzmy, że sobie używam, drugi dzień powiedzmy, że sobie go gdzieś tam ładuję, czy w trakcie jazdy. Mówimy pod kątem wyprawowym, czyli jadę sobie cały dzień, staję wieczorkiem, używam tego, potem przez cały dzień na przykład ładuję w aucie i tak dalej, i tak dalej. Było już z nami w kilku miejscach, zabieramy to na najbliższą wyprawę w sobotę, zabieramy to jeszcze na pewno na kilka wypraw, biwaków, zobaczymy jak to się zachowuje. To jest najmniejszy model, który producent ma, są już tylko większe i one ciągną ekspres do kawy. I ma latareczkę, cyk, cyk i cyk. I co jest ciekawe, on Ci od razu pokazuje, ile wat obecnie targa. Kolejną rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, to jest to urządzonko. To urządzonko jest połączone z czujnikami ciśnienia do kół. One mierzą, jak pewnie się sami domyślacie, ciśnienie w środku. Po co to mam? Generalnie kosztowało niewiele, zamówiłem, zobaczę. Miałem taką przypadłość, że niestety często uciekało mi ciśnienie, po pierwsze z opon. Po drugie, za każdym razem jak jadę w teren się zastanawiam, to ja mam tam nabite 2.2 na szosę, czy mam nabite do terenu. W sumie to nie wiem, więc jak mi się nie chce wychodzić z samochodu, to nawet tego nie zmieniam, po prostu jadę. To urządzonko generalnie jak na razie fajnie działa. Zastanawiam się, jak będzie to działało z tym, że jest to jednak praca w trudnych warunkach, czyli przede wszystkim woda. Na razie działa. Zobaczymy. Jeżeli pod względem wody się zepsuje, to dam Wam znać. Powiedz, czemu włączył budzik? I to jest ciekawa funkcja, bo akurat nie chciałem. Ale widzisz, chodzi o to, że można sobie ustawić alarm, poniżej którego włącza się sygnał dźwiękowy. Alarm dotyczy i temperatury oraz ciśnienia. W tym momencie, jak widzisz, mamy dość niskie ciśnienie, tak specjalnie ustawiłem. Także jak jedziecie samochodem albo w ogóle jesteście gdzieś i ciśnienie Wam spadnie, to dostaniecie alarm. Co jeszcze dodatkowego? To, co producent średnio opisał w instrukcji obsługi i z czym ja się głowiłem przez jakiś czas, jest to, że jak parujecie to zgodnie z instrukcją, to wymagane jest to, że jeżeli tutaj sobie ustawicie, które koło parujecie, to w tym momencie musicie nakręcić czujnik na wentyl. Bo jeżeli tego nie zrobicie dokładnie w tym momencie, w którym jest parowanie na ekranie, to się nie sparuje. Ja przeczytałem, że w instrukcji wystarczy po prostu, żeby to było blisko, no ale widocznie nie do końca. Co jeszcze z ciekawych rzeczy to ma? Ma tak naprawdę... Ma drzemkę? Drzemki nie ma, ale możecie wybudzić na pewno. Co jest fajne? Ma panelik i teraz tak, całkiem fajne,
Bo jeżeli jest na szybie, przyklejony do szyby w ten sposób, to w ogóle nie potrzebuje zasilania zewnętrznego i sobie bardzo dobrze radzi. Oczywiście macie tutaj gniazdo ładowania. Dzisiaj słońca nie ma i w tej chwili, jak widzicie, pokazuje, że się ładuje, więc w sumie daje sobie radę. Odkręciłem, żeby sprawdzić, jakie jest ciśnienie i od razu pokazało, że jest 0, bo go odkręciłem. Także też jak zgubicie, to mniej więcej szybko się kapniecie, że nie ma. Ale czy znajdziecie, to potem nie wiem. Generalnie było 1,2 i teraz uwaga, próba. Przytrzymaj to. Powiedziałbym, no jest koło 1,1. No to powiedzmy, że nie jest tak źle z dokładnością tego. W zależności kto mówi prawdę. To też jest swoją drogą. Ale jest podobna. Oto inny gadżet z serii elektronicznych, które chciałem Wam pokazać. Coś I innych nie znasz. tak naprawdę zamówiłem kilka tych gadżetów elektronicznych, to kosztuje kilkadziesiąt złotych za sztukę. Od kilku miesięcy testuję w sumie te urządzonka, zamówiłem ich kilka rodzajów, to są 2 z nich, trzecie mam jeszcze w jednym samochodzie. Co to w ogóle jest? To jest generalnie nadajnik GPS z kartą SIM w środku. Do czego to służy? Generalnie do tego, żeby otrzymywać informacje o położeniu samochodu online i na telefon. Czy to jest zabezpieczenie przeciwkradzieżowe i tak dalej? Nie, w ten sposób na pewno bym tego nikomu nie reklamował, ponieważ po pierwsze to jest na OBD, więc bardzo łatwo to znaleźć. To jesteś w stanie zagłuszyć czymkolwiek i znaleźć też będziesz miał to łatwo, no może, że ukryjesz to nie wiadomo gdzie. Dokładność tego sprzętu raczej jest takie 5 metrów, to jest 5 do 10 metrów, także można się na podjeździe pomylić, gdzie stoi albo na parkingu. Wszystko zależy. Patrząc na rozmiar tego, Powiedzmy, że między samochodami go znajdziesz. Przewaga tego nad tym, ten jest wodoszczelny całkowicie i odporny na wstrząsy. Tego się instaluje bez żadnych kabelków, wsuwasz pyk do gniazda OBD, tego podpinasz plus minus, plus informacja o zapłonie, która się pojawia w aplikacji. I dochodząc do aplikacji, masz w sumie kilka rodzajów aplikacji, bo to jest na tyle uniwersalny chiński sprzęt, że możesz się połączyć z wieloma aplikacjami. Jedną tutaj podaje producent, ale możesz też sobie użyć inne aplikacje. Jak jesteś bardziej techniczny, to możesz sobie nawet zainstalować własną aplikację. Minus tego wszystkiego, Chińczycy wiedzą, gdzie jest Twój samochód, także na pewno nie traktowałbym tego jako zabezpieczenie antykradzieżowe. Jeżeli weźmiesz taką aplikację do siebie, jesteś bardziej techniczny, umiesz to zainstalować i masz więcej niż jeden samochód, bardziej się opłaca to zrobić właśnie na własny użytek. Jakbyście mieli pytania, w jaki sposób to zrobić, możecie dać znać. Mniej więcej wiem, jak to zrobić, bo przetestowałem, ale mam swoje uwagi co do tego. Samemu to robiąc nie jest to takie proste. Ile to kosztuje? To jest jakieś 30 zł, to też było jakieś 40-50 zł na Ali. no tak, ale jeszcze temat jest taki, że są wersje z odcinaniem zapłonu. Tak, są wersje inne, które umożliwiają Ci zdalne odcięcie zapłonu. Czyli jeżeli ktoś instalujesz się na chińskim serwerze i ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić atak na to i jest w stanie Ci wyłączyć auto, którym aktualnie na przykład ciśniesz 120 w zakręcie w autostradzie. Dokładnie tak. Dlatego moim zdaniem podłączanie do tego jeszcze kabelka z odcięciem zapłonu, czy pompy, czy tak dalej, to jest raczej nie najlepszy pomysł. I to nie tylko dlatego, że to są chińskie serwery. Jakiekolwiek urządzenia tego typu w Polsce, które też dostarczają firmy, też ma tą możliwość. I to jest jak dla mnie osoby z branży, która się zna troszeczkę na zabezpieczeniach i security internetowym, to jest dość duże ryzyko i podatność, którą można zaatakować. Ale nie o tym. Co jeszcze możesz z tego uzyskać? Tak naprawdę do czego? Ja monitoruję na przykład, gdzie jest mój samochód, albo jeżeli trzymam samochód gdzieś poza domem, albo mnie nie ma, to przynajmniej wiem, że on tam jest. Jak Karol pożycza mój samochód, to przynajmniej wiem, jak szybko jeździ i potem jak można go dojechać za to, że leciał za szybko. Poza tym takie zastosowanie średnie. Jeśli chodzi o utrzymanie, to znalazłem opcję na kartę, która od 3 zł jesteś już w stanie ogarniać to przez miesiąc, w takim doładowaniu, nawet 9, tam oczywiście jak masz kartę SIM z internetem, no to wiolo. Drugi minus, taki jeden z większych, jeśli chodzi o zabezpieczenie, jeżeli ktoś będzie znał numer telefonu, na który tutaj jest karta SIM i ona umożliwia połączenie się do niej telefoniczne, to jest w stanie przejąć kontrolę nad tym. Możesz to fizycznie wyciągnąć, możesz u operatora zablokować połączenia przychodzące i wtedy nikt Ci z tym nic nie zrobi, ponieważ do obsługi SMS-owej i online'owej potrzebujesz hasła, które sobie tutaj ustalasz, ale przez telefon jak zadzwonisz, to tego hasła nie potrzebujesz, więc najlepiej nikomu swojego telefonu nie dawać.
Więc tutaj też tak rysują też troszkę takie rzeczy, które droższe też mają, tak by firmy, które dostarczają takie oprogramowanie i takie usługi. To jest tak naprawdę, to wszystko jest robione na jedno kopyto. Tak, więc one też takie coś mają, więc tylko tak delikatnie uświadamiam, jak to działa. No to teraz kolejna z ciekawostek, mianowicie dużo osób się zastanawia, czy mam zrobić zabudowę, czy mam żyć na pudełkach. Firma Hoflander wypuściła takie coś w tym sezonie. Mianowicie są to takie skrzynie, które są można pokładać systemowo na zawartość bagażnika. Dlaczego to jest fajne? No bo nie muszę budować zabudowy. Albo mogę sobie to położyć na zabudowę. Generalnie fajna organizacja, żeby to nie wszystko walało się w torbach i siatkach. Dlaczego to jest fajne? To ma zamknięcie z każdej strony. To jest sztywne. Ja tego używam do rozpalania ogniska. Po prostu se pomacham. Mamy pierdyliard kieszonek. Podziałki. Jak chcemy, to możemy sobie odczepić, przełożyć, etc., etc., etc. To są też o nich kieszenie, ale o tym później. Tu są też z zewnątrz kieszonki. Jeżeli wyprawy, jeżeli jeździcie samochodem, nie wiem, który używacie na przykład w paru celach, nie? Czyli jest auto rodzinne, czy jest auto na przykład do pracy, czy coś i majtacie tym, kupicie sobie dwie takie torby i będziecie nimi wachlować. Naprawdę się kupa rzeczy zmieści. To na spokojnie zmieścicie, no dobra, może nie trapy, na pewno zmieścicie to syntetyka, na pewno zmieścicie tu jakieś szekle, sikierkę, małą łopatkę, nie dużą, tylko tą taką składaną saperkę, w sensie trochę rzeczy tu wejdzie. To jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o całość organizacji. Ale producent jeszcze wprowadził na rynek coś takiego. Mianowicie są to takie śmieszne kieszonki, ale śmieszne w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Bo one takie są bardzo niepozorne. Nie? No patrzysz na coś takiego, myślisz, no co ktoś mi kartkę A4 chce sprzedać. A tak de facto robisz sobie to tak i tu już masz jakąś organizację i to pasuje. Tu jest jeszcze inna. Ona akurat jest pusta. A, i co ciekawe, jeszcze producent dostarcza z kieszeniami takie cuda. Jeżeli sobie kupisz 5 podobnych, to każdą możesz sobie oznaczyć, czym chcesz. Czy tu masz narzędzia, czy tu masz, nie wiem, ciuchy, czy tu masz szekle, linę, leki. Ja na przykład mam tamto z narzędziami i to już są narzędzia. Czyli już wiem, że tu są narzędzia. Tu na przykład jest pokazane, że jest kosmetyki, grzebień, etc. I możesz sobie śmiało zorganizować je tutaj. No to akurat będzie delikatnie wystawać, ale jak nie, to możesz ją sobie wrzucić w ten sposób, nie? Opcji jest dużo. Jeżeli to poorganizujecie w ten sposób w kieszeniach, nie będzie się to dużo różnić od szufladowej zabudowy. Jestem w stanie Wam to zagwarantować, że jesteście blisko tego etapu, jesteście w stanie to wynieść, zanieść, przenieść i tak dalej. Naprawdę to jest fajny sposób na organizację, jeżeli nie chcesz sobie robić zabudowy, która jest problematyczna pod kątem wyciągania. Wiele osób myśli, że syntetyczna szekla jest droga i że lepiej kupić taką metalową, stalową. Mam w bagażniku, waży pół kilo albo nawet kilogram. W sumie to nie ważyłem. Ale nic mylnego, ponieważ u naszych chińskich kolegów możecie sobie zamówić taką szeklę syntetyczną i ona ma parametry, które są potrzebne do tego, żeby to targać. Producent podaje, że to może być nawet 11 ton, ale jest to wystarczająco, ponieważ jest to podwójna lina syntetyczna o grubości mniej więcej 12 mm, czyli coś takiego jak na wyciągarce. Testowaliśmy to, co widać, bo było testowane w wielu trudnych warunkach, bo podnosiłem Land Rovera Discovery, jak wymienialiśmy koło, targałem kilka samochodów, w tym na pewno Patrola. Ma wady i teraz troszkę o wadach. Ja byłem gorącym zwolennikiem tego, nadal jestem pod kątem bezpieczeństwa, ale trzeba pamiętać o wadach. Jak na początku, to znaczy w zeszłym roku, my to kupiliśmy na jesień i generalnie testowaliśmy, było wszystko fantastycznie. Ktoś napisał w komentarzach, że zobaczysz, jak przyjdą minusowe temperatury. Tak, miałeś rację. Zwracam honor. Nie wiedziałem, o co Ci wtedy chodzi. Pewnie obejrzysz ten filmik, możesz się podpisać. Ja Ci pogratuluję. Oczywiście i to bez żadnej ironii. Dlaczego? Tego nie wolno pod żadnym pozorem wozić na zewnątrz samochodu na zderzaku w zimie, ponieważ z tego robi się pręt. Nie ogrzejesz i problem jest taki, że jak zaczną Ci zamarzać tutaj drobinki lodu i zaczniesz to na siłę targać, to po prostu jest szansa, że to mechanicznie uszkodzisz. Więc jeżeli wozisz mechaniczną szekle, to woź ją w środku. To jest jedna jej wada. I w zasadzie tyle.
I w zasadzie tyle z wad tego. Bo po pierwsze, łatwiej się ją otwiera, łatwiej się ją zamyka, łatwiej się ją otwiera w stosunku do metalowej. 2, wytrzymałość jest praktycznie taka sama. Jak zrobię tak, to nic się nie stanie. A jak zrobię to z szeklą... A jak dam ci taką, to wpuścisz sobie metalową? Jak sobie wezmę buty bohaposkie, tak. No, nawet to jest cięższe. Druga sprawa jest taka, że ta kombinacja dużo pomaga. Ktoś kiedyś się zapytał o sprawność zblocza. Jak Chińczycy będą dawać sprawność zblocza, to podejrzewam, że chyba wcześniej zaczną dawać gwarancję na swoje produkty. Jeżeli mówimy o AliExpress. Także sorry, nie licz na to, że zblocze za 40 zł będzie miał obliczoną jakąś sprawność. Jeżeli umiesz to obliczyć tak, ja na fizyce wtedy miałem wagary. Także sorry. No, przez cały rok. Ale co jest ciekawe, jeżeli chodzi o to założenie. Jeżeli masz tak, 2 takie szekle, Najpierw wiedzieć od tematu, co to w ogóle jest. to No. jest zblocze. Nie takie duże, tylko takie mniejsze. 2 jest bezpieczne pod tym kątem, że jak ci pęknie, to generalnie cię nie zabije, raczej ci opadnie. No to jest najcięższa część w tym całym układzie, ale jak pęknie szekla, to nie powinno nic z tym, raczej powinno opaść, jeżeli jest w całym systemie syntetycznym. Ale teraz tak, jeżeli masz 2 takie, to jesteś w stanie na 2 takich zbloczach, czego nie jesteś w stanie zrobić na bloczu, na takim zbloczu tym takim składanym, zwiększyć swoją siłę nie razy 4, tylko razy 8. Bo jesteś w stanie na tych 2 zbloczach przepleść linę 4 razy. Tylko musisz mieć odpowiednią linę, nie możesz mieć kałszy na końcu. Przeplatasz jedną linę tutaj naokoło, drugą przeplatasz przez środek, z drugiej strony robisz dokładnie tak samo. Czyli 4 razy przeplatasz, 4 razy tak naprawdę robisz sobie tam z powrotem, przez środek, tam z powrotem. Muszę jeszcze powiedzieć o prędkości, która też spadnie. Razy 8. 8. 8 razy spadnie prędkość. W momencie zrobienia tego najprawdopodobniej urwie się lina. Ale jest to taka Jeżeli możliwość. przyłoży odpowiednią masę, ale na pewno oszczędzisz trochę wyciągarkę, która jest, powiedzmy, będzie się męczyć. Ma to taką możliwość. Nie musisz mieć 4 zbloczy, wystarczą ci 2 zblocza. No i druga sprawa, lekkość i w zasadzie... Dobra, zaryzykuję. To nie są buty z noskiem. Zaryzykuję. Dobra, da się żyć. Z tamtym będzie ciężko. To jest aluminiowe, to jest aluminium anodowane. Jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie jedno było używane, drugie nie. Jedno otworzyliśmy przed chwilą z pudełka, bo używaliśmy w sumie jednego i serio nie wiem, które jest które. Nie widać śladów zużycia, a targaliśmy na tym, no parę razy targaliśmy. Ciekawym elementem, który jest wadą i zaletą tego całego motywu, jest to czarne wzmocnienie. Taki wunsz. Po tym wężu się będzie to ślizgać i w momencie zapięcia tego, to powinno, ten układ mniej więcej powinien wyglądać tak, że szekla się po tym czarnym ślizga. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest taka, on ma trochę lepszą wartość poślizgową w porównaniu do tego i sobie radzi, ale pamiętajcie, że to jak Wam zamarznie, to będzie dość sztywne. Komplecik 1, zaznaczam 1, czyli szekla i to kosztuje w granicach 100 zł. Kółko, no nie pamiętam jak tam oddzielnie, bo to Chińczycy mają swój kalkulator. Oddzielnie jest drożej i tak dalej, i tak dalej. Generalnie bardzo sympatyczne. Są jeszcze takie szekle, które mają tutaj taką tasiemkę do wyciągania tego, nie? No bo tu masz tak, że tą część sobie wyciągasz, powiększasz sobie to kółeczko, jak sobie powiększysz to kółeczko, to potem to się zaciska i dlatego tak to jest. I teraz tak, musicie zwrócić na jedną rzecz uwagę przy zakupie tego, żeby tu były 2 liny splecione, żeby one były posplatane 2 liny, tak jak tutaj są przerzucone, widzicie, tu jest przeplecone faktycznie szydełkiem, że to są 2 liny, a nie jest jedna lina, bo czasami robią tak, że jedną linę przeplatają w 2, przeplatają po prostu 2 i rozdzielają. Nie, tu są 2 liny. Jest jeszcze firma, która generalnie produkuje takie kółka z tworzywa, ale w nasze ręce jeszcze nie wpadło. Jestem ciekaw, chętnie bym sobie porównał to kółeczko do takiego polimerowego. Pod kątem wagi na pewno tam to jest lżejsze, ale pod kątem jakby ślizgania się, etc. Jeszcze w ogóle ciekawym patentem, który widziałem parę razy, robią ludzie w ten sposób, że biorą sobie końcówkę liny syntetycznej, jaka jest na wyciągarce, robią sobie kółeczko, tak jak tutaj taką pętelkę, na końcu robią sobie kuleczkę i po prostu na końcu liny syntetycznej jest kulka, która się zwija o ślizg, a tutaj całość też tak można przepleść. Też jest to bardzo ciekawe. Osobiście w naszych wyciągarkach na sezon, na pewno następno-zimowy, a ja już to zaraz zrobię, wycinam to oraz kauszę, bo wiem, że to się raczej nie sprawdza w tym, co my robimy. Wszystkie te rzeczy, które Wam dzisiaj zaprezentowaliśmy, przetestowaliśmy i mamy na ich temat jakąś opinię. To nie są rzeczy za testy, za które nam ktoś zapłacił pieniądze. Jakby testujemy to, bo używamy i chcemy Wam pokazać, jak to wygląda. Dlatego jeżeli macie jakiś pomysł na kolejne rzeczy, które moglibyśmy kupić, powiedzmy, że za niedużo, bo tutaj generalnie chodzi o to, żeby te rzeczy były tańsze niż jakiś top high z najwyższej półki. Chyba że się uzbiera Was, patronów, znacznie więcej. Tak, na razie musimy jakoś sobie radzić, więc co miesiąc chcemy jakąś część pieniążków na to przeznaczać, żeby to kupować, zobaczyć, sprawdzić, poużywać i żeby mieć na ten temat jakieś zdanie. Jeżeli
coś jest nie tak, albo nie do końca fajne, tak jak na przykład przy miernikach ciśnienia, tak jak na przykład przy GPS-ie, tak jak na przykład przy szekli, to mówimy o tym po prostu. Tak samo przy stacji też mówimy o pewnych wadach i tak samo o tamtym też mówimy przy pewnych wadach. Mówimy generalnie o wadach wszystkich. Tylko, drodzy widzowie, nie zawsze słuchacie ze zrozumieniem i miałbym do Was ogromną prośbę. Przesłuchajcie całość, a będziemy Wam bardzo wdzięczni za to. Super, ojcze. Tym samym, jeżeli macie jakieś fajne linki, AliExpress, Allegro, Temu, czy inne jakieś tam szajne chińskie, dajcie znać. Jeżeli tylko będziemy mogli to kupić, to potestujemy, a kilka rzeczy już mamy w zanadrzu. Testujemy, pokażemy Wam w następnych odcinkach. Tak, dawajcie znać, chętnie zobaczymy, albo jakbyście chcieli na przykład to do czegoś porównać, albo macie, nie wiem, widzieliście, że takie jest, a może jest jakieś Albo alternatywy. macie jakieś alternatywne zastosowanie, które chcielibyście sprawdzić. Ja na pewno jeszcze raz spróbuję przejechać, zanurzyć te wszystkie czujniki w wodzie. Będzie działać, to będzie, nie będzie, to nie będzie. Trudno. W najbliższym czasie będziemy testować, także a jeszcze mamy parę ciekawych rzeczy, parę ciekawych kieszeni i tak dalej do pokazania Wam, ale niestety są już w drodze do ciepłych krajów, więc zobaczcie zresztą następny film. Cześć! Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku. Ty, chłopaczka, możesz mi powiedzieć, gdzie jest moje OBD? Nie brałem Ci go. Nie brałem Ci Twojego OBD, bo... Bo też musisz mieć argument? Co?